Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Hyundai Ioniqa 5. Można by rzec, witajcie w przyszłości, bowiem Ioniq 5 wygląda nieco jak auto koncepcyjne z przyszłości. Niektórzy mówią, że wygląda jak z Cyberpunka, inni też, że jak z Minecrafta, a jeszcze inni, że wygląda jak niedokończony szkic samochodu, który został pociosany siekierą. No cóż, chyba wszyscy mają rację i wszyscy zgodnie stwierdzą, że Ioniq 5 zwraca na siebie uwagę. Zwłaszcza te kwadraty, czy tam piksele, które towarzyszą przy motywie lamp, przy czujnikach od bezdotykowego zamykania drzwi, czy na klapce od wlewu prądu. Swoją drogą ta klapka jest elektryczna. Tak, elektryczna. Zresztą klamki też wysuwają się elektrycznie. I pewnie od razu pomyśleliście, że co jak będzie zima i to wszystko zamarznie. No cóż, też sobie to pytanie zawsze zadaję przy takich rozwiązaniach, ale akurat auto elektryczne i tak słabo nadaje się na zimę i raczej i tak każdy ma dla niego garaż. Oczywiście, może się zdarzyć przypadek, że zostanie na dworze i przyjdzie śnieg czy tam deszcz, który zaraz zamarznie, ale moim zdaniem nie powinno być aż takich problemów. Klamki da się ręcznie też wypchnąć, więc nie powinno być dużych problemów. Dobra, ale skupmy się jeszcze na wyglądzie, bowiem Ioniq 5 poza dziwnym wyglądem należy też do dziwnego segmentu. W sumie to nie wiadomo, czy to jest hatchback, czy jakiś pseudo-SUV, czy tam crossover. Osobiście uważam, że to taki duży hatchback, chociaż na tych wielkich 20-calowych kołach faktycznie wygląda nieco jakby był podniesiony. W sumie to ma prześwit 16 lub 17 cm, co jest niezłym wynikiem. A w kwestii wymiarów Ioniq 5 mierzy 4635 mm długości, 1890 mm szerokości oraz 1605 mm wysokości. Chociaż największe wrażenie robi rozstaw osi, aż 3000 mm, czyli 3 metry. A to oczywiście ma wpływ na ilość miejsca w kabinie, ale o tym będzie za chwilę. Teraz jeszcze muszę ponarzekać. Otóż z tyłu Ioniq ma bardzo rasowo wyglądającą lotkę, czy tam nawet spoiler, co wygląda fajnie. Niefajne jednak jest to, że nie ma tam ukrytej wycieraczki. W sensie Ioniq w ogóle nie ma tylnej wycieraczki, co przy takim nachyleniu szyby jest już problemem. Jeździłem autem w duży deszcz i widoczność przez tylną szybę była bardzo słaba. I tu moim zdaniem powinna być ukryta wycieraczka. A jeszcze znalazłem fajną opcję w konfiguratorze, jakim jest dach solarny, w sensie mamy panel solarny na dachu, który może nam delikatnie doładować baterię. Niestety bajer dużo kosztuje, bo 7000 zł. Dobra, to pora zajrzeć do bagażnika. Tak, nie pomyliłem scen. Z przodu też jest bagażnik, tak zwany trunk. W sumie to można by powiedzieć, że to taki duży schowek, bo jego pojemność to 57 lub 24 litry. Pojemność jest zależna od tego, czy mamy napęd na wszystkie koła, czy tylko na jedną oś. Z napędem 4x4 schowek jest oczywiście mniejszy. Ale i tak super, że jest. Jest to idealne miejsce na kable do ładowania. To chodźmy do głównego kufra. Ten oczywiście jest otwierany elektrycznie, ale nie w podstawie, bowiem elektryczna klapa jest możliwa dopiero od drugiego poziomu wyposażenia i to też wymaga wtedy dodatkowej dopłaty. Sam bagażnik ma pojemność 527 litrów, co jest niezłą wartością, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać. Ale pojemność jest pewnie liczona z miejscem pod podłogą, a tam może i jest mocno nieregularnie, ale trochę gratów można tam jeszcze schować. Poza tym kufer można nieco zwiększyć poprzez regulowane oparcie tylnego rzędu. Ba, tylny rząd jest też przesuwny i to elektrycznie. I to w sumie jest słabe, że jest elektryczne, bo trwa to wieki. To raz, a dwa, to jest opcja. I nie, że opcją jest elektryczne przesuwanie, tylko w ogóle przesuwanie to jest opcja. W podstawie nie ma w ogóle przesuwnej kanapy, czego w ogóle nie rozumiem i moim zdaniem bezsensowny skok na kasę. To powinno być w podstawie, bo z tyłu jest mnóstwo miejsca i śmiało część tego można przeznaczyć na zwiększenie kufra. A i kanapę można położyć na płask i uzyskać 1587 litrów. Są też tam haczyki oraz gniazdo pod zapalniczkę. Gniazdo niestety też jest opcją. Dobra, siadamy z tyłu i tu szok. Miejsca jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo, a dodatkowo oparcie ma bardzo dużą regulację, można się niemal położyć. To jest super. Tak jak mówiłem też, kanapę można przesunąć i to elektrycznie, co jest słabe, bo to jest wolne i to jest opcja, ale to już mówiłem. Nie mówiłem za to o udogodnieniach, a z tyłu mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, dodatkowe złącze USB i to jeszcze takie stare typu A, mamy małą półkę niżej, a także oddzielne nawiewy, rolety w szybach, czy w opcji możemy mieć tylne fotele podgrzewane. Jeśli mówimy o opcji, to ja miałem też opcjonalne fotele Premium Relax. Różnią się one od zwykłych 2 bajerami.
Pierwszy to ten podnóżek podłydki, który muszę przyznać, że jest dość wygodny, a drugi bajer to ta opcja. Czyli wsiadamy na miejscu kierowcy lub pasażera, wciskamy funkcję dwukrotnie i powoli czekamy na pełne rozłożenie. A po rozłożeniu możemy iść spać. Spytacie, po co to? Cóż, pewnie po to, żeby pójść spać, jak tam się auto będzie ładowało kilka godzin w trasie. Tak, wiem, że są szybkie ładowarki, ale akurat tu jestem pesymistą i ja zawsze trafiłem na szybkie ładowarki, które ładują wolno. Dobra, ale siądźmy jeszcze normalnie. Z przodu również jest dużo miejsca, chociaż ja miałem problem z ustawieniem idealnej pozycji za kierownicą. Raz po raz przestawiałem a to wysokość fotela, a to kierownicę, bowiem ciągle było coś nie tak. No nie mogłem się idealnie zgrać z tym fotelem. I jeszcze takie dwie uwagi. Pierwsza to nieprzymocowane klamry od pasów, które potrafią czasem uderzyć w plastikową obudowę słupka, co nie powinno mieć miejsca. Druga sprawa to drzwi, które mają tak sprytnie schowane rączki do zamykania, że każdy z moich pasażerów pytał się, za co ma pociągnąć drzwi, żeby je zamknąć. A rączką jest puszczona przez całą szerokość drzwi wnęka. W sumie ciekawe, ale faktycznie początkowo można się zgubić. To zerknijmy na deskę, która na zdjęciach i filmie wygląda dość smutno, ale na żywo nie jest aż tak źle. To znaczy konkurencyjna Kia EV6 ma dużo ładniejszą deskę moim zdaniem, ale i ta w Ioniqu 5 pewnie może się podobać. Jest po prostu taka spokojna, nieco minimalistyczna i ponownie ma motywy z pikselami. To, co się rzuca w oczy najbardziej, to kierownica z pikselami zamiast loga marki. I ta kierownica jest moim zdaniem brzydka. Poza tym materiały są też momentami średniej jakości, ale to domyślam się kwestia pewnie ekologicznego wykończenia z materiałów z recyklingu. Niektóre są po prostu twarde i wręcz szorstkie w dotyku. Na szczęście są nieźle spasowane i nie ma piano black. Chociaż są przyciski pokryte piano black, ale na nich jest chyba jeszcze jakaś warstwa, bo z tego co zauważyłem, nie palcują się mocno ani nie rysują. Miło też, że są przyciski od klimatyzacji na panelu, a nie wszystko na ekranie. Chociaż lepiej, jakby to było za pomocą fizycznych przycisków, bo przy tych dotykowych też trzeba na dłużej oderwać wzrok od drogi, żeby coś zmienić. Jeszcze inne przyciski są na kierownicy, gdzie mamy kilka fizycznych przełączników, a kilka przycisków jakby dotykowych, ale są też na takiej szybce, która się cała wciska i tym samym czujemy dodatkowo, że je wcisnęliśmy. A, i Ioniq 5 ma też funkcję pokazywania aut w martwym punkcie na ekranie cyfrowych zegarów, co jest bardzo wygodne i przydatne. A, czekajcie, mam uwagę co do tego przycisku, który wygląda jak pokrętło, a naprawdę jest przyciskiem. Nie wiem czy tylko ja, ale moim zdaniem to powinno być pokrętło. To wróćmy do ekranów. Pierwszy to cyfrowe zegary, które mają dedykowane dla elektryka motywy i działają bardzo szybko. Drugi ekran to oczywiście ten od multimediów, który obsługujemy za pomocą dotyku, ale dodatkowo pod spodem mamy rząd fizycznych przycisków do poszczególnych funkcji. Miło. Dotyk też działa nieźle, tak samo jak i sam system, chociaż ten czasem lekko przylaguje, ale ogólnie działa w miarę ok. To jeszcze szybki rzut oka na schowki, a tu między innymi mamy tunel środkowy, który jest cały przesuwny. Nie wiem po co taka funkcja, ale jak go przesuniemy do tyłu, to możemy łatwo przejść na fotel obok. W sumie może się przydać, jak ktoś nas zastawi na parkingu i możemy wejść na miejsce od drugiej strony. Może i to po to? A kolejne schowki to ten na dole deski, w drzwiach, czy wysuwana szuflada przed pasażerem. Tak, szuflada. A i z tyłu, pod fotelem, możemy mieć gniazdo, żeby podłączyć na przykład komputer. I to nie jest jedyne takie gniazdo, ale drugie pokażę nieco później. Teraz pora zajrzeć jeszcze raz pod maskę. Chociaż w sumie tam już widzieliście, że jest m.in. schowek, a że to jest auto elektryczne, to nie ma co słuchać silnika. No to od razu jedziemy, a ja powiem o mocy, napędzie i akumulatorach. Otóż Ioniq 5 występuje obecnie w 4 kombinacjach. Mamy 2 pojemności silników elektrycznych oraz 2 rodzaje napędu. Czyli w podstawie jest napęd na tył i pojemność akumulatorów 58 kWh o mocy 170 koni. Dalej możemy dorzucić napęd na wszystkie koła, co zwiększy też naszą moc do 230 koni. Potem jest większy akumulator 73 kWh z napędem na tył o mocy 218 koni, a na szczycie jest ten sam akumulator, ale z napędem 4x4 o mocy 305 koni. I ja do testów mam ten przedostatni wariant, czyli 73 kWh, 218 koni oraz napęd na tył. W sumie to pojemność akumulatorów w tej wersji to dokładnie 72,6 kWh. I tak, Ioniq 5 ma napęd na tył. I tak możemy wyłączyć kontrolę trakcji. I tak możemy nawet lekko pójść bokiem. Fajnie. Niefajna za to jest zwrotność,
która jak na elektryka, i to z napędem na tył, jest fatalna. Poważnie fatalna. No manewrowanie nim to koszmar i to moim zdaniem jest największa wada tego auta. A przecież napęd na tył pozwala na dużo lepszy skręt przednich kół i tym samym lepszą zwrotność. No ale nie w Ioniqu 5. Szkoda. Szkoda, bo poza tym Ioniqiem jeździ się jak każdym innym elektrykiem. Czyli auto jest bardzo żwawe, tak do 100-120 km na godzinę, ma niemal natychmiastową reakcję na gaz i dobre osiągi. Od 0 do 100 katalogowo testowany Ioniq powinien przyspieszać w 7,4 sekundy, a mi udało się nawet zrobić o 1/10 sekundy szybciej. Ze świateł prawie zawsze jesteśmy pierwsi, a także szybka zmiana pasa to jest pikuś. Auto jest oczywiście nieco twarde, bo jest też dość ciężkie. Waży 1910 kg, ale też nie jest aż tak twarde, żeby nam plomby z zębów wypadały. Zresztą Ioniq ma inną dużą zaletę – spalanie. Otóż w mieście bez problemów robiłem wyniki na poziomie od 15 do 17 kWh. Zobaczcie tutaj, 180 km tylko po mieście i wynik 16,9 kWh. A uwierzcie mi, zawsze byłem pierwszy ze świateł. A to oznacza, że da się w mieście zrobić 400 km. Ładnie. Nawet w trasie nie jest źle i da się zrobić 400 km, a nawet i 500, ale tylko jeśli nie będziecie przekraczać 90 km na godzinę. Na trasie szybkiego ruchu już niestety jest dużo gorzej i przykładowo przy 120 auto paliło mi 22 kWh, a przy 140 już 28. Czyli jadąc autostradą zrobienie 300 km może być ciężkie do zrobienia. A ładowanie Ioniqa od 0 do 100% może trwać od 30 minut, używając szybkiej ładowarki o mocy 350 kW, do aż 37 godzin, używając gniazda domowego. Ale oczywiście te auta nie ładuje się nigdy od zera, więc te czasy są zazwyczaj nieco krótsze. Wcześniej mówiłem, że auto ma drugie gniazdo do podłączenia laptopa, no i oto i ono. Można dokupić taką wtyczkę pod gniazdo do ładowania i tam wtedy możemy podłączyć wszystko, dosłownie wszystko. Żelazko, komputer, depilator, no co kto lubi. Ba, możemy naszym autem naładować drugie auto. Też fajne. Szkoda, że nie da się tego zrobić podczas jazdy, bo to by dopiero wyglądało niczym tankowanie myśliwców w locie. No dobra, to pora zejść na ziemię i zerknąć na cennik. Podstawowy Ioniq 5 z napędem na tył i baterią 58 kWh kosztuje 189 900 zł. Ta sama wersja, ale z napędem 4x4, to już wydatek 225 000 zł. Ale tylko dlatego, że jest w wyższym wyposażeniu. Dopłata do 4x4 to 16 000 zł. Wersja z baterią 83 kWh kosztuje minimum 204 000 zł, a z napędem 4x4 już 240 000 zł. Z tym, że ponownie 4x4 jest od razu z wyższym wyposażeniem. Mój egzemplarz kosztował 250 000 zł. No jest drogo. Powiem Wam, że mam mieszane uczucia co do Ioniqa 5. Z jednej strony wygląda mega nietuzinkowo i zwraca na siebie uwagę wszędzie, gdzie się pojawi, jest bardzo przestronny i w sumie można powiedzieć, że praktyczny. Dodatkowo pali naprawdę mało, jak na elektryka, i ma niezłe osiągi. Ale z drugiej strony przeciętne wnętrze oraz słaba zwrotność auta mocno mnie zawiodły. Do tego ma kilka dziwnych opcji, które powinny być w podstawie, zwłaszcza w takiej cenie. Cześć!